Seszele to przepiękny kawałek świata. Jakiś czas temu miałem okazję odwiedzić te wyspy pierwszy raz w życiu i jestem pod wielkim wrażeniem ich piękna. Seszele to archipelag 115 wysp, z których 33 są zamieszkałe. Położone są na półkuli południowej na środku Oceanu Indyjskiego. Jeśli zamierzacie odwiedzić Praleę i Ladik, to z pewnością musicie się przemieścić między wyspami, gdyż główne lotnisko jest na Mahé. Pomiędzy wyspami kursują szybkie promy, a pomiędzy Mahé i Praleą można polecieć również niewielkim samolotem linii Air Seychelles, który zabiera na pokład kilkanaście osób. W ciągu dnia jest zazwyczaj kilkanaście lotów. Ceny biletów są różne w zależności od pory dnia. Lot trwa około 20 minut, a przy dobrej pogodzie można podziwiać piękne widoki. Na Seszelach funkcjonuje komunikacja publiczna, więc wynajem samochodu nie jest konieczny. Natomiast na pewno ułatwia życie, ponieważ jesteście niezależni. Na Pralę wynajęliśmy auto w firmie Stepe Car Hire, które dostarczono nam na lotnisko. Planując pobyt na Pralę musicie zdecydować, z której strony wyspy będziecie nocować. Ja polecam północną, ponieważ znajdują się tam piękne plaże. Po południowej stronie wyspy w okresie od kwietnia do listopada występuje bardzo dużo glonów. Plaża Anselacjo położona jest w północno-zachodniej części wyspy. Przez Lonely Planet uważana jest za jedną z najpiękniejszych plaż na Pralę. W przeszłości miały miejsce kilkakrotne ataki rekinów, m.in. w 2011 roku, gdy zginęły 2 osoby. Anse Georgette również jest zaliczana do najpiękniejszych plaż na Pralę. Położona jest w zachodniej części wyspy w niewielkiej odległości od Anselacjo. Natomiast dojedziecie do niej tylko od strony południowej. Aby dojść na Anse Georgette musicie przejść przez teren pobliskiego hotelu Constance Lemuria, w związku z czym wymagana jest rezerwacja przynajmniej dzień wcześniej. Côte d'Or jest największą plażą na Pralę. Ma ponad 2 km długości i ciągnie się wzdłuż Anse Volbert w północnej części wyspy. W jej zachodniej części znajduje się instagramowy spot z pochyloną nad piaskiem palmą. Piasek na Côte d'Or jest niesamowity i warto popływać tam w oceanie. Pralę to nie tylko piękne plaże, ale również niesamowite rezerwaty przyrody. Spory obszar z wyspy zajmuje Park Narodowy Pralę o powierzchni 324 hektarów, którego częścią jest rezerwat przyrody Vallée de Mai. Oprócz tego warto również odwiedzić rezerwat Font Ferdinand. Vallée de Mai to niesamowity rezerwat przyrody wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na jego terenie znajdziecie kilka szlaków, którymi możecie spacerować nawet pół dnia. Bilet wstępu kosztował ponad 100 zł. Opcjonalnie można wynająć przewodnika, ale nie jest to obowiązkowe. Taka przyjemność kosztowała nas ponad 300 zł, więc jeśli jesteście niewielką grupą, to warto, ponieważ można się dużo dowiedzieć. Spacerując szlakami Vallée de Mai, z pewnością spotkacie wiele pająków palmowych, ale nie przejmujcie się, ponieważ są one niegroźne. Usłyszycie również gwar seszelskich bulbuli, które latają bardzo szybko i ciężko je sfotografować. Przy odrobinie szczęścia spotkacie również czarną papugę. W znajdującym się tam lesie tropikalnym możecie zobaczyć lodoicję seszelską, Coco de Mer, czyli endemiczną roślinę, która występuje tylko na Pralę i Curiez. Kokosy pochodzące z tej palmy kształtem przypominają pośladki i potrafią ważyć nawet 30 kg. Są największymi kokosami na świecie. Rezerwat Font Ferdinand położony jest w południowo-wschodniej części wyspy, nieopodal Anse Marie-Louise. Wstęp kosztował około 50 zł, ale niestety do tego był wymagany przewodnik, którego koszt wyniósł ponad 300 zł. Bez niego nie wejdziecie. 2 razy dziennie o 9 i 11 można było skorzystać z darmowego przewodnika, ale pamiętajcie, że grupa może być wówczas liczna. Na terenie rezerwatu rośnie cynamon i wanilia. Cała wycieczka trwała około 3 godziny i kończy się w punkcie widokowym na pobliskim szczycie o wysokości ponad 200 metrów.
Jedną z atrakcji, z której można skorzystać na Pralę, jest rejs łódką na wyspę Curiez, wyspę żółwi. Leży ona około 2 km od Pralę. Wycieczka na Curiez zazwyczaj obejmuje snurkowanie przy niewielkiej wysepce Saint-Pierre. Woda tam jest płytka, a jej głębokość wynosi około 2-3 metry. Snurkowanie może odbyć się przed lub po wizycie na Curiez w zależności od warunków pogodowych. Sama wysepka jest niewielka, zbudowana jest z kilku skał i palm. Podczas pływania udało nam się wypatrzeć kilka ciekawych gatunków, m.in. murenę. Szyper dowiezie Was do plaży przy sanktuarium żółwi po wschodniej stronie Curiez. Tam Was zostawi i spotkacie się później o umówionej godzinie przy plaży Anse San Jose. Zwiedzanie Curiez rozpoczniecie od spotkania z żółwiami olbrzymimi. Żółwie są praktycznie wszędzie, spacerują sobie swobodnie, można je karmić, ale uważajcie, żeby przypadkiem Was nie ugryzły. Gdy już zrobicie sobie zdjęcia i pobawicie się z żółwiami, czeka Was krótki spacer, około 1,5 km w stronę plaży Anse San Jose. Część drogi prowadzi drewnianymi kładkami wśród lasów namorzynowych. Jeśli dobrze się przyjrzycie, to czasem w wodzie dostrzeżecie olbrzymie kraby. Przy Anse San Jose znajdują się niewielkie zabudowania, w których przyrządzany jest posiłek dla podróżnych. Czy warto popłynąć na Curiez? Wszystko zależy od tego, czy dysponujecie budżetem i czasem. Na wycieczkę poświęcicie cały dzień oraz około kilkaset złotych na osobę, co jest niemałym wydatkiem. Z drugiej strony odchodzi Wam przygotowanie obiadu, który jest w cenie. Ja osobiście uważam, że Curiez powinno być obowiązkowym punktem podczas podróży na Seszele i nie żałuję wydanych pieniędzy. O umówionej porze szyper odbierze Was z plaży i w zależności od sytuacji wrócicie na Pralę lub popłyniecie na Saint-Pierre. My w drodze powrotnej załapaliśmy się jeszcze na krótkie snurkowanie przy Anse Petite Cure, gdzie w płytkich i spokojnych wodach mogliśmy podziwiać rafę dużo ciekawszą niż przy Saint-Pierre. Anse Petite Cure to niewielka plaża położona pomiędzy Anse Possession i Côte d'Or przy hotelu La Domaine de la Réserve. Na samą plażę nie wchodziliśmy, gdyż zdecydowanie ciekawiej było snurkować i podziwiać morską faunę i florę. Na La Digue można przepłynąć bezpośrednio promem z wyspy Mahe z przystankiem na Pralę. Drugą opcją jest lot samolotem lokalnych linii Air Seychelles na Pralę, a następnie rejs promem. Sam rejs z Pralę na La Digue trwa jakieś 15-20 minut, a statkiem nie bujało. Najlepszym środkiem do poruszania się po La Digue jest rower. Prawda, te nasze są takie trochę dziadowskie, ale nie są złe, dają radę, jeżdżą. Taki rower w naszym przypadku to była kwestia 100 rupii seszelskich za dzień, czyli jakieś 28 zł. Jest gorąco, mam cały plecak spakowany na plażę, ale warto, naprawdę, pogoda jest wyśmienita. Jedziemy właśnie na plażę Anse Patates, jeżeli dobrze nazwę wymieniłem. No, to do zobaczenia później. Cześć! La Digue nie jest całkiem płaska i właśnie mamy dosyć ostry podjazd, czy ostry, no. Nie jest może ostry, ale na rower jest to zawsze podjazd. To w ogóle gorąco, strasznie parno, cały ranek padało, właściwie od wczesnych godzin porannych. Teraz mamy gdzieś 11 i nie wiem, z pół godziny temu, może godzinę, przestało padać. Rowery tu się zostawia w ten sposób, luzem, bez zapięcia, bez niczego. I tak prawdopodobnie ich nikt nie ukradnie. Nasze są zresztą z wypożyczalni, są ubezpieczone. Jest to w ogóle wyspa, więc tutaj nic nie powinno się dziać.
Anse Source d'Argent to najpiękniejsza plaża na La Digue i jedna z najpiękniejszych na całych Seszelach, a przez niektórych nazywana jest najpiękniejszą plażą na świecie. Aby do niej dojść, należy przejść przez teren plantacji wanilii i kokosów Union Estate Farm. Wstęp na ten teren kosztował ponad 30 zł i nie ma innej drogi lądowej do plaży. A na terenie farmy mieszka spora ilość żółwi olbrzymich. Plaża Anse Source d'Argent jest naprawdę cudowna. Znajdują się tam piękne granitowe skały, które od strony oceanu wyglądają majestatycznie. Woda wokół plaży jest bardzo płytka. Znajduje się tam bardzo skromna rafa koralowa, a blisko brzegu pływają fajne wielkie ryby, które można karmić. Mimo że rafa w tym miejscu nie należy do najpiękniejszych, można tam spotkać różne gatunki ryb, natomiast płytka i spokojna woda pozwala oddalić się od brzegu na większą odległość. Plaża Anse Source d'Argent nie jest zbyt duża i może tam być trochę więcej ludzi, więc sugeruję, aby przybyć tam trochę wcześniej. To pozwoli Wam na znalezienie odpowiedniego miejsca. Jedną z ciekawszych atrakcji na La Digue są przezroczyste kajaki, które można wynająć przy Anse Source d'Argent. W ramach rejsu popłyniecie kajakami na plażę Robinsona Crusoe, Anse Pierrot, a z niej przejdziecie się kawałek spacerem na kolejne plaże, na których będziecie rozłupywać kokosy. Ogólnie zabawa jest przednia. Pechowo złapał nas deszcz, ale i tak pogoda nie popsuła nam zabawy. Podczas wiosłowania większość osób traci siły już po kilkunastu minutach, więc obsługa podczas dalszej drogi zapina kajaki do łodzi motorowej, a całość wycieczki trwa około 3 godziny. Anse Pierrot to bardzo mała plaża, do której dostęp jest jedynie od strony oceanu. Znajduje się tam niewielka jaskinia. W tym miejscu był kręcony film o Robinsonie Crusoe, stąd też plaża często jest nazywana plażą Robinsona Crusoe. Adventure! Dobrze, dobrze! Anse Severe położona jest w północno-zachodniej części wyspy. Przy plaży znajduje się ciekawa rafa koralowa, a przy odrobinie szczęścia w wodzie spotkacie żółwie morskie. Nam udało się wypatrzyć 2 sztuki oraz płaszczkę. Pływanie przy Anse Severe jest bezpieczne, a plaża jest całkiem przyzwoita. Anse Severe położona była kilkaset metrów od naszego domku, więc mieliśmy tam blisko. O żółwiach w wodzie dowiedzieliśmy się od poznanych wcześniej rodaków na innej plaży, bo właściwie nie planowaliśmy snurkować, a jedynie posiedzieć sobie na piasku. Idąc na plażę warto więc zabierać ze sobą płetwę i maskę, gdyż w tamtym momencie musieliśmy po nie wrócić do domu. Grand Anse Beach położona jest we wschodniej części La Digue. Prowadzi do niej droga, która kończy się tuż przy plaży. Jeśli będziecie chcieli pójść dalej w kierunku Anse Cocos i Petit Anse, to musicie tam zostawić rowery i dalej ruszyć na piechotę. Przy Grand Anse Beach można pływać w oceanie, choć według tabliczek na własne ryzyko. Petit Anse Beach położona jest kilka minut marszu od wspomnianej wcześniej Grand Anse Beach. Anse Cocos jest ostatnią plażą, do której prowadzi szlak z Grand Anse Beach. Sam spacer zajmie wam dłuższą chwilę, a po drodze będziecie musieli pokonać niewielkie wzniesienie. Na wspomnianym wzniesieniu widzieliśmy olbrzymie krocionogi o długości ponad 20 cm. Sama plaża jest przepiękna, niestety my trafiliśmy tego dnia na gorszą pogodę, która nie ukazała nam tego piękna.
Jedną z ciekawych propozycji podczas pobytu na La Digue jest możliwość odbycia wycieczki na Grande Sur i Petite Sur, czyli Wielką i Małą Siostrę. Podróż obejmuje zejście na Wielką Siostrę oraz snurkowanie w okolicach Małej Siostry. Najprostszym sposobem dotarcia na Wielką Siostrę jest wykupienie wycieczki podczas pobytu na La Digue. Bez problemu znajdziecie kilka firm w centralnej części przy porcie, spotkacie tam również naganiaczy, z którymi trzeba trochę uważać. Są niegroźni, ale przed rejsem lepiej dopytać o wszystkie szczegóły wycieczki, o to gdzie będzie snurkowanie, gdzie zejście na ląd i tym podobne, żeby później nie czuć się oszukanym. W zależności gdzie wykupicie wycieczkę oraz w jakiej formie ceny mogą być różne. My za prywatną łódź na cały dzień z zejściem na Wielką Siostrę zapłaciliśmy 150 € od osoby przy 2 osobach. Podczas wycieczki najpierw odbyło się dłuższe snurkowanie przy Wielkiej Siostrze, następnie łodzią popłynęliśmy na południe Małej Siostry, gdzie mieliśmy w pobliżu plaży snurkować ponownie, ale niestety niespokojny ocean uniemożliwił nam tę czynność. Podczas podróży do naszej dyspozycji był przewodnik w wodzie, szyper oraz kucharz, który przyrządził nam dobry obiad na miejscu. Wyspy Siostrzane i Les Sores to wspólne określenie dla Wielkiej Siostry, Grande Sur oraz Małej Siostry Petite Sur. Są one własnością prywatnego hotelu Château de Falies z Pralę. Podczas snurkowania towarzyszył nam przewodnik, który pokazał nam kilka ciekawostek. Głębokość wody w niektórych miejscach dochodziła nawet do 8 metrów, a w trakcie pływania mieliśmy ciekawą przygodę, a mianowicie mój kolega oddalił się od nas na pewną odległość. Po kilku minutach przypłynął z informacją, że widział takiego tuńczyka, a przewodnik nas uświadomił, że to był niewielki rekin, ponieważ sam go widział. Ginger, garlic, thyme, and olive oil, lemon, saffron, and we mix it together to make a very good sauce just to inside with the fish. But normally we use chili, but for today we don't use chili because It's not for it's us. very hot for us. Okay. Okay? We have the look at chicken. We grill it with honey, Honey. ginger, garlic, soya, tomato sauce, and we mix the sauce together with salt. And then we have a very good taste for the. Okay, we have the rice. Rice we change it the color. We make it a little bit with olive oil also, with a leaf of onion, with salt, and a little bit with thyme. We mix it together and then we make it on the fire. Okay? Wyspa ma około 1700 metrów długości, składa się z 2 wzgórz, a pomiędzy nimi znajduje się wypłaszczenie o szerokości 250 metrów. Po obu stronach tego płaskiego terenu znajdują się piękne plaże. W centralnej części są piękne zielone tereny, stawy oraz żółwie olbrzymie. Podczas podróży na Wielką Siostrę istnieje możliwość popłynięcia na Coco Island oraz Felicite, z tym, że raczej na te wyspy nie zejdziecie. Felicite, czyli Szczęście, to prywatna wyspa, na której znajduje się bardzo drogi hotel Six Senses Île Passion. W XIX wieku na Felicite został zesłany sułtan Abdullah z Peraku, będącego jednym ze stanów Malezji. Mahé to główna i największa wyspa Seszeli. Przez wielu traktowana jest trochę olewczo, a to błąd, ponieważ potrafi bardzo pozytywnie zaskoczyć pięknymi plażami, górami i innymi miejscami. Z La Digue można dostać się tam promem w nieco ponad godzinę z przystankiem na Pralę. Podczas rejsu mocno bujało, a obsługa nie nadążała z podawaniem woreczków, więc warto zaopatrzyć się w leki na chorobę lokomocyjną. Wybór noclegu na Mahé nie jest prostą rzeczą, ponieważ jest sporo ciekawych ofer. Przede wszystkim zacznijcie od tego, z której strony wyspy chcecie przebywać. My zdecydowaliśmy się na poszukiwania noclegów w południowo-wschodniej części wyspy w okolicach miasteczka Anse Royal.
Petit Police Beach to plaża, w okolicy której zostawicie auto, jeśli będziecie chcieli dotrzeć do Police Bay. Nie popływacie przy niej, ale samo miejsce jest bardzo malownicze. Police Bay to najbardziej na południe wysunięta plaża na Mahé. Jest bardzo ładna i mieści się w niewielkiej zatoczce. Trzeba do niej kawałek dojść na piechotę, gdy zostawicie samochód w okolicy Petit Police Beach, a spacer powinien wam zająć do 10 minut. W pobliżu są jeszcze Anse Bazarka, to również niewielka plaża położona zaraz obok Petit Police Beach. Przy niej również nie popływacie, ale znakomicie nadaje się na sesje zdjęciowe. Anse Intendance odwiedziliśmy, gdy byliśmy również w okolicy. Sama plaża jest taka sobie, widoki psują dźwigi, które są w okolicy. Baie Lazare Public Beach jest dużą plażą położoną po zachodniej stronie wyspy. Bez problemu można popływać w oceanie. Plaża jest ładna, ale niestety trafiliśmy na trochę gorszą pogodę, która ukryła przed nami piękno tego miejsca. Plaża była kompletnie pusta, a osobiście uważam, że jest ciekawa. Jest długa i ma ogromny potencjał, ale przypuszczam, że z powodu swojego położenia w mniej popularnej części wyspy nie stanowi zbytniego zainteresowania turystów. Podczas wizyty spotkaliśmy tam zaledwie kilka osób oraz parę nowożeńców na sesji fotograficznej. Anse Royale Beach to jedna z naszych ulubionych plaż, na której byliśmy dwukrotnie. Położona była zaledwie kilka kilometrów od naszego apartamentu. Można tam popływać, a woda jest bardzo czysta. Nieopodal brzegu znajduje się niewielka wysepka, do której próbowaliśmy dopłynąć, ale z powodu silnego prądu w stronę lądu nie udało nam się. Warto dodać, że sama plaża jest niewielka i może być ciężko z dobrym miejscem. Constance Efelia Beach była jedną z najpiękniejszych plaży, którą odwiedziliśmy. Warto się tam pojawić dwukrotnie, rano lub koło południa, gdy woda opada podczas odpływu, oraz wieczorem, gdy jest przypływ. Podczas odpływu można dojść do sąsiedniej wyspy El Islet, na której kręcono program Dom 2, coś co jest zbliżonego do naszego Tropical Island. Jak znudzą się wam piękne plaże, to możecie wybrać się na krótką wycieczkę do wodospadu Sauzière. Aby tam dotrzeć, musicie dojechać w okolice Anse Islet i stamtąd czeka was krótki spacer pod górę. Wstęp do wodospadu kosztuje kilkanaście złotych, a odważni mogą popływać w wodzie, która z niego spływa. Baie Eternal Beach odwiedziliśmy w sumie przez przypadek, ponieważ jechaliśmy wąską drogą od Port Launay Beach. Z miejsca, w którym zostawicie samochód, czeka was jeszcze krótki spacer. Sama plaża była ładna i pusta, zatoka, która się tam znajduje, jest bardzo płytka, a woda spokojna. Anse Soleil to piękna plaża, którą znajdziecie w zachodniej części Mahé. Należy do najpiękniejszych, które mieliśmy okazję zobaczyć. Warto tam popływać w oceanie. W okolicy plaży widać niewielką wyspę z palmą, co dodaje dodatkowo uroku temu miejscu. Przy plaży znajduje się malutki parking wzdłuż stromej ulicy. Jeśli chcecie znaleźć miejsce, to koniecznie musicie być tam jak najwcześniej lub po południu, gdy ludzie zaczną wyjeżdżać. Port Launay Beach to plaża z najpiękniejszą rafą, jaką mieliśmy okazję obejrzeć. W wielu miejscach czytaliśmy, że może być zatłoczona, aczkolwiek ilość ludzi była tam umiarkowana. Na wspomnianej rafie mogliśmy podziwiać przepiękną florę i faunę. Od siebie dodam, że plażę warto odwiedzić poza weekendem, wtedy będzie szansa na trochę mniejszą ilość odwiedzających.
Najwyższy szczyt Seszeli to Morne Seychellos, a jego wysokość wynosi 905 metrów. Prowadzi na niego szlak, który miejscami jest bardzo eksponowany. Jeśli chcecie trochę więcej wrażeń, to koniecznie przejedźcie się drogą Sans Soucis, która licznymi serpentynami i podjazdami prowadzi pod góry. Emocje gwarantowane. Wiktoria to stolica Seszeli. Samo miasto jest niewielkie, mieszka tam zaledwie 22 000 osób. Spacerem przejdziecie ją bardzo szybko. Z ciekawszych miejsc, na które warto zwrócić uwagę, to Victoria Clock Tower, którą znajdziecie na środku skrzyżowania obok Muzeum Historii. Sam budynek wspomnianego muzeum również z zewnątrz jest bardzo ciekawy, natomiast do środka nie wchodziliśmy. Duże wrażenie robi hinduska świątynia Arul Michu Navasakt Vinagyar Temple, będąca prawdziwą perełką. Zwiedzając Wiktorię warto zobaczyć miejscowy ogród botaniczny Victoria Botanical Gardens. Wstęp do niego kosztował kilkadziesiąt złotych, a miejsce jest niesamowite. Rośnie tam sporo ciekawych roślin, a po samym ogrodzie można spacerować bardzo długo. Jest to również dobre miejsce, aby odpocząć trochę od upałów. Spotkacie tam mnóstwo rudawek seszelskich, czyli miejscowych nietoperzy. Wystarczy spojrzeć na korony drzew i dobrze się przypatrzeć, a z pewnością dostrzeżecie te niesamowite stworzenia wiszące na gałęziach i konsumujące owoce. Niebo nad ogrodem również powinno być pełne tych latających lisów. Jardin du Roi Spice Garden to ciekawy ogród z wieloma roślinami. Położony jest nieopodal Anse Royale. Wstęp do niego kosztował kilkadziesiąt złotych, ale z pewnością jest to warte tej ceny. Na miejscu zobaczycie wiele roślin, takich jak kakaowce, ananasy, a na zwiedzanie poświęcicie od godziny do 2. Takamaka to bardzo smaczny seszelski rum. We wschodniej części wyspy na północ od Anse Royale znajduje się destylarnia. Jej zwiedzanie jest bezpłatne, natomiast można wykupić degustację wszystkich smaków. Na Seszelach możecie spotkać latające lisy, czyli rudawki seszelskie. Są to nietoperze, które żywią się owocami, a rozpiętość ich skrzydeł osiąga ponad 1 metr. W miejscowości Belle Ombre spotkacie Richarda, który kiedyś udomowił tego ssaka. Jeśli chcecie zobaczyć rudawkę z bliska i nakarmić ją, to koniecznie tam zajrzyjcie. Seszele są niesamowitym miejscem, w którym spędziłem blisko 3 tygodnie. Wówczas była to moja najdłuższa i najdalsza podróż zorganizowana samodzielnie, do czego i ja chciałbym Was zachęcić. Piękne plaże, niesamowita flora i fauna powinna Was skusić. Jeśli tutaj przylecicie, to z pewnością się Wam spodoba.